Czym jest Kopuła Wolności z Crysis 3? Kopuła Wolności, czyli z angielskiego Liberty Dome, jest głównym miejscem akcji wydarzeń w Crysis 3. Jest to gigantyczna, geodezyjna budowla, do którego wybudowania użyto rozmaitą ilość budulca, zaawansowane kompozyty i polimery, lekkie, wytrzymałe, odporne na korozję i zmianę temperatur, prawdopodobnie włókna węglowe lub polimerowe używane w konstrukcjach wojskowych, przezroczyste lub półprzezroczyste panele energetyczne, które umożliwiały przepuszczanie światła słonecznego do wnętrza kopuły, a także mogły pełnić funkcję ekranu monitorującego. Wzmocnione stopy metali stosowane w łącznikach geodezyjnej struktury kopuły, prawdopodobnie stop tytanu. Kopuła Wolności jest zamkniętą biosferą otaczającą większość ruiny dawnego Nowego Jorku po konflikcie znanej nam z Crysis 2. Kopuła została wybudowana przez megakorporację Cell. Zadaniem Kopuły Wolności według założeń miała utworzyć odizolowany mikroklimat nad zrujnowanym miastem w celu odbudowania przyrody, która miała spożytkować zniszczone budynki, kanały i wszelkie zniszczone wojną ludzkie konstrukcje. W wyniku tego utworzono coś w rodzaju gigantycznej szklarni, gdzie przyroda się odrodziła i opanowała całe ruiny miasta, tworząc apokaliptyczną wizję niczym z gry The Last of Us. Cell oficjalnie nie tylko miała za pomocą Kopuły Wolności, nazwanej na część dawnej Statuły Wolności, stać się miejscem odbudowania zniszczonej wojną przyrody i przywrócić życie w ruinach Nowego Jorku, ale także odizolować pozostałości cepidów grasujących na tym terenie. Prawda jednak jest starannie zatuszowana przez Cell. Kopuła Wolności znana nam i przedstawiona w Crysis 3 jest gigantyczną, wyizolowaną bazą operacyjną, gdzie dostęp nikt nie ma oprócz samej organizacji Cell. Kopuła Wolności stała się wręcz strefą, gdzie Cell zbierała wszelką wówczas znalezioną technologię cepidów. Dokonywała makabrycznych eksperymentów na żołnierzach w nanoskafandrach, tworząc chociażby szpital świętego Bartłomieja, czyli tzw. skórownię, gdzie dokonywano makabrycznych rzezi wyrywania żywcem elementów nanoskafandra połączonych z ich użytkownikami. Kopuła Wolności była, jak się okazuje w trakcie gry, również więzieniem samego Cepida Alfy. Cepida, który rządzi wszystkimi cepidami na Ziemi. Cell, wykorzystując go do pozyskiwania technologii i wykorzystując go jako nieograniczone źródło energii. Oczywiście, Cell nie do końca lekceważyło Cepida Alfy i była zabezpieczona. Ogromna tama zaporowa wodna Fulton jako niezależne źródło energii dawała niezależne zasilanie dla wszelkich zaawansowanych systemów obrony, wykrywania i usuwania cepidów, jak i partyzantów rebeliantów. Warto zaznaczyć, że nie istnieje żadne połączenie między zaporą wodną a rozdzielnią energii, gdzie mieścił się system X, czyli pseudonim Cepida Alfy nadany wówczas przez Cell. To element strategii Cell przeciwko potencjalnemu buntu samego Cepida Alfy, którego używano wbrew woli do pozyskiwania ogromnej, nieskończonej ilości energii. Potrzebny więc był system zabezpieczeń. Tym bezpośrednim systemem defensywnym był NAX, sztuczna inteligencja zarządzająca Kopułą Wolności. System ten jest silnie chroniony i wzmocniony wieloma zabezpieczeniami awaryjnymi. Próby hakowania, nawet dla nanoskafandra, są praktycznie niemożliwe. Istotną rolę NAX spełnia kwestie sterowania siecią wież strażniczych dużego kalibru z laserowymi systemami sterowniczymi, namierzające strefowo i rażąc rakietami na duże pole rażenia. Jej przykład możemy spotkać w jednej z misji Crysis 3. Innymi słowy, Kopuła Wolności sama w sobie jest napakowaną izolacją elektromagnetyczną, która nie dopuszcza nic z zewnątrz, jak i z wewnątrz, czyniąc ją izolacją dla Cepida Alfy. Gdyby Cepid Alfa miał się urwać ze smyczy Cell, aktywowano Archanioła i jego protokół czerwoną supernową. To właśnie wtedy Archanioł miałby wystrzelić swój śmiercionośny promień w Kopułę Wolności, niszcząc ją, ale jednocześnie doprowadzając do zabicia wszelkiego życia w jej wnętrzu, a jednocześnie nie pozwalając, by promień rozszedł się poza granice kopuły. W Kopule Wolności mieści się oprócz wymienionych dotychczas zabudowań wojskowych 7 dystryktów, zwanych potocznie cudami. Są to rozmaite strefy różniące się biosferą i botaniką. W jednym chociażby są bagna, w drugim stepy, a w innym chociażby zalane tereny lasów deszczowych. Oto nazwy tych 7 stref środowiskowych z krótkim ich opisem. Urban Grasslands, Midtown Ruins, czyli ogromne porośnięte wysoką trawą łąki. Wall Street Canyon, kanion utworzony przez zniszczone wieżowce, gdzie przepływa rwący nurt rzeki z bujną roślinnością na krańcach ulic.
Overground Subway lub inaczej Train Station. Stary dworzec i system metra przemieniony w porośnięte bagna i mokradła, włącznie z systemem torów kolejowych. 4. Swamplands. Rozległe błotne mokradła z wędrującymi rzekami z wysokim poziomem wody. Forest Ruins. Połamane wieżowce, które oplatają drzewa i winorośle, które starannie przejmują przestrzeń miejską, dawniej zdominowaną przez człowieka. 6. Rivers, Waterways. Ulice zamienione w trwące rzeki i kanały, przypominające amazońską dżunglę z rzeką Amazonką na czele. 7. Hydrodam i Control Towers. Ogromna rozdzielnia energii, będąca miejscem przetwarzania zgromadzonej energii z systemu X i jego przesyłu dalej. Tama wodna zaś nieopodal stanowi majestatyczne wykorzystanie naturalnych zasobów energii do zasilania 75% wszystkich systemów defensywnych Kopuły Wolności. Podsumowując, Cell utworzyło Kopułę Wolności w latach 2024-2026, lecz jej ulepszanie i gromadzenie na jej terenie artefaktów i technologii Cepidów wydłużyła się aż do rozpoczęcia Crysis 3, czyli do 2047 roku. Kopuła Wolności miała być strefą izolacyjną chroniącą resztę ludzkości przed pozostałościami wojsk Cepidów. Miała być symbolem wolności, tak jak Statua Wolności, gdyż miała odbudować zniszczone tereny i zagospodarować je, odradzając się wewnątrz roślinnością. Kopuła miała być też eksperymentem, czy ludzkość byłaby w stanie zbudować budowlę mogącą świadczyć o planach kolonizacji kosmosu, gdyż system adaptacyjny procesów uzupełniają się z potencjalnym planem kolonizacji kosmosu, choć nie jest to podane za pewnik. W rzeczywistości Kopuła Wolności jest przeciwieństwem wolności. Kopuła Wolności to tak naprawdę strefa wykluczenia. Tajny ośrodek, gdzie Cell, mając system obronny wewnątrz i zewnątrz kopuły, mogli działać w tajemnicy przed światem zewnętrznym, który już powoli przejmowali. Kopuła Wolności była jednym wielkim eksperymentem i więzieniem dla Cepida Alfy i strefą, gdzie przewożono schwytanych żołnierzy na skafandrach, by ich oskurować. Kopuła Wolności była także symbolem zniewolenia ludzkości przez megakorporację Cell. Nazwa Kopuły Wolności jest więc nazwą istnie sarkastyczną, symbolizuje władzę totalitarną pod przykrywką opieki i bezpieczeństwa. Cell twierdzi, że kopuła chroni ludzi przed Cepidami, podczas gdy tak naprawdę Cell ukrywa tam prawdziwe, nieskończone źródło energii i wprowadza sztucznie globalny kryzys energetyczny na świecie, a nadprzednie sprzedają tak zwaną energię, czyli ratunek. Monopol energetyczny, jaki wynika dzięki Kopułę Wolności, świadczy, że kopuła symbolizuje bezwzględny korporacyjny kapitalizm, który z pozoru ratuje, a faktycznie zniewala i maksymalnie eksploatuje. Jest to krytyka firm technologicznych i prywatnych firm zbrojnych działających poza kontrolą społeczną. Kopuła przypomina biosferę, coś idealnego, kontrolowanego, odizolowanego, podczas gdy tak naprawdę w jej środku jest wojna, niewolnictwo i drastyczne eksperymenty. Jednocześnie Kopuła Wolności to symbol, że ludzkość nie potrafi powstrzymać natury, która w ostatecznym rozrachunku zawsze zwycięża. Ostatnią symboliką, jaką charakteryzuje się Kopuła Wolności, to jest samo w sobie pytanie, gdzie kończy się człowiek, a kończy postczłowiek. To samo symbolizuje chociażby prorok. Oba przykłady to symbol klatki transhumanizmu, ulepszenia, które dają korzyści, ale stają się w rzeczywistości więzieniem. Dziękuję za uwagę. Sullivan out.